Gaś tą maszynę, ten sprzęt, Kamil. Gaś trochę, kurwa, czas Witam. odpocząć, bo wy od rana, witamy Was bardzo serdecznie w ogóle na naszym kanale. Jak w ostatnim czasie, relacja prosto z pola. Czyli tam, gdzie się dużo dzieje, gdzie można zobaczyć, jak te maszyny pracują, nie? A Wy pracujecie nie tylko na polu, bo tak jak już mieliście okazję poznać Kamila, ich rodzinne gospodarstwo, pracy jest sporo, bo oprócz tej na polu mamy też całoroczną przy hodowli. przy hodowli. Przypomnij, bo hodowli dużo. No 300 sztuk bydła No, mlecznego, mięsnego, 120 dojnych krów. kurczę, bo ty wspominałeś teraz ostatnio, ile to na dzień tego mleczka się wyprodukuje w tej waszej fabryce? No tak ponad 4000 litrów dziennie. Dzień w dzień, Dzień w dzień. piątek, świątek. Każdy dzień. Krówki nie mają weekendów i świąt. Nie mają. Czy to jest sobota, niedziela? Przypomną nawet. Oczywiście mówimy tutaj troszeczkę Żartobliwie. w żarcie, tak, żartobliwie. Także cały rok, wszystkie dni, ponad 4000, wiadomo się bacha, raz trochę pewnie mniej, Tak. raz więcej, nie? Bo to wszystko w zależności od stanu. Ale a propos bydła, bo Wy współpracujecie z jakimiś jakby zachodnimi tutaj europejskimi organizacjami, coś odnośnie rzeźni, tam wspominałeś na szybko w kuluarach. Przybliż tą kwestię. To znaczy na mięso, gdzie są sprzedawane zwierzęta, to do jednej rzeźni i taka współpraca ponadto. Mhm. Ta rzeźnia przyjeżdża do nas oglądać faktycznie, jak te bydło jest żywione. Mhm. Oni i de facto ich klienci Okej. chcą zobaczyć, skąd te mięso się bierze, jak są hodowane. A podoba mi się to dlatego, bo u nas jest wszystko na ściółce, czyli tak Okej. Nie na rusztach, tradycyjnie. tak zimno, tylko Tak. to co mówisz, tradycyjnie, po staropolsku troszeczkę mówiąc. tak. Ale to przyjeżdżają goście z całej Europy de facto. Tak. A całej głównie z Europy. jakiego kraju? Czy to tak w większości, co kojarzysz? Znaczy, bo sama firma jest z Irlandii, Mhm. ale sobie goście do całego świata tak naprawdę przyjeżdżają, no bo dzisiaj ta globalizacja, to mięso jest wysyłane praktycznie w świat. Nie? Jasna sprawa. Bo Wy, jeśli chodzi o sam udój, to macie nie automaty jakieś udojowe, roboty udojowe, hala tylko udojowa halę jest. udojową jeszcze Hala macie. udojowa. I na ile sztuk Wy tą halę udojową macie? Na 18 sztuk. A powiedz mi taką rzecz technicznie, bo są dwa udoje, rozumiem, tak? Tak jest. Poranne wieczór. i wieczorne. Te 120 krów, żeby wydoić, obdoić, to przy takiej hali udojowej jak Wy macie, to ile to czasu porankiem No, trzeba? sam dój to tak 2 godzinki, no plus ta obsługa, nie? Ale w 2 godziny sam dój jesteście Tak. w stanie zrobić. No, To powiem tak, no jednak te rozwiązania techniczne pozwalają wydajnie pracować, nie? Ale zresztą przeskakując tak jak i maszyny, bo Wam się strasznie mocno bardzo zwiększył areał, nie? W ostatnich latach, bo Wy macie, jak wspominaliśmy wcześniej, takie gospodarstwo wielopokoleniowe, pradziadek, dziadek, nie? Tak. Ojciec. tendencja wzrostowa i w powierzchni, i w bydle. I nie? w bydle, bo areał to też Wam się zwiększyło, mówisz oczywiście No, w przeciągu własnościowej i lat. dzierżawej, Tak jest. ale do poziomu 250 hektarów. i dlatego za nami maszyny. duże maszyny, nie? Wczoraj ostatnio przy pierwotnym procesie tutaj zbioru, czyli koszeniem lucernę, tak? Tak. Bo tutaj lucernę mamy, Deutzfar, ale mniejszy model, tam chyba 165 była, jak dobrze Tak, pamiętam, tak. nie? Z kosiarkami. Z kosiarkami, z zestawem kosiarek czołowa Samaszu, kosiarka boczna z zawieszeniem centralnym SIP 340, Tak. Silver Cut. Tam żeśmy wspominali o tej fantastycznym hydropneumatycznym Tak. zawieszeniu, odciążeniu, Odciążeniu listy. że ona tam fajnie pływa wręcz, Tak. nie jest narażona na żadne uderzenie, a i dzięki temu możesz uzyskiwać ogromne prędkości podczas koszenia, nie? Co było widać na filmie. Było widać i możecie to zobaczyć. Byliśmy na zbiorze, czyli na koszeniu. Było już pozgrabiane wczoraj do końca dnia. Tak. Dzisiaj mamy poranek, kolejny dzień
i mamy co? No zbiór, nie? Żeby uzyskać jak najbardziej wartościowy ten materiał, żeby ten pokarm powstał nam najbardziej wartościowy, a nie żeby to wyschło Tak, na wiór, nie? tak, no w odpowiedzi słową masach, że chcemy Mhm. zebrać. I dodatkowo przy lucernie, żeby nie pogubić tych listek. Dlatego No właśnie, bo wszystko- to jest najbardziej istotne. To w tym, wszystko nie? było zrzucane na pokos jeszcze Mhm. tego samego dnia, póki wilgotne było. Póki wilgotny, wtedy się nie wykrusza, nie gubi i tak dalej. Mamy to zebrane na pokos, ale żeby zebrać z pokosu, no dodaję, wspomnieliśmy, duży, potężny, ciężki sprzęt, który też niedawno w tym aspekcie, jeśli chodzi o ten park maszynowy, został zmodernizowany u Ciebie. Ciągnik macie też nie tak aż długo, bo ile tego, tą 250 macie? Rok czasu. Rok czasu. A przyczepa w tym roku do Was tym dotarła roku. zamiana z dużo mniejszej Strokemanki, nie? Tak. Która zresztą jest w ofercie na www.korbany.pl, maszyny nowe i używane pod numerem telefonu, jak chcecie się coś 514, dowiedzieć, tak? 927 546. Dokładnie, dzwońcie, jak będziecie zainteresowani. Przyczepa ona do końca pracowała. Tak, To nie jest tak, że wymieniałeś, bo się zepsuła, coś się Nie. rozjechało. Ona jest w 100% sprawna, można tak naprawdę podczepić i jechać w pracować. pole. I jechać To w wszystko pole. jest porobione w tej przyczepie. Okej, i to jest ważne. Ale powiedzmy 2-3 słowa, no bo zamieniłeś Strokemankę, dużo mniejszą, na tak naprawdę najpotężniejszą maszynę niemieckiego producenta marki Bergmann, Shuttle 470. Największa maszyna, jeśli chodzi o układ jezdny na Tandemowa. tandemie. Nie ma już większej. Nie? Później tylko 3 osie. Później 3 osie. Kamil, kilka słów. W czym jest lepsza ta przyczepa Bergmanowa? Ja mówię od przyczepy Shuttle'a, nie oczywiście dezawuując marki Stoutman. Natomiast w czym się różnią te maszyny? Tamta oczywiście mniejsza, starszej generacji, ale co tutaj jest, co Cię tak urzeka? No bo tych użytków zielonych macie sporo. Wiadomo też, one są oddalone Tak, od od gospodarstwa, gospodarstwa. więc to nie tylko chodzi o czysty zbiór, co jest przy zbiorze masy zielonej przemega ważne, ale nade wszystko też ta logistyka, transport. Nie? Transport. Bo to jest pasza objętościowa, paszy objętościowej jest sporo, jest dużo, z dokładnie. nazwy. Z nazwy, nie? Więc które elementy, tak pokrótce, żeby nie zanudzać się, które tutaj spowodowały, że praca tym zestawem i ciągnikiem z tą przyczepą urzeka. No jeśli to już zostajemy przy transporcie, no to mamy amortyzowany dyszel, Mhm. to Hydropneumatyczny. hydropneumatyczny. Aha. Czyli Zaczep na jest ciągnik, zaczep na kuli. kula, i nie? wszystko To jest bezluzowe takie. bezluzowe. Okej, No, a później jeśli o transport, no to mamy zawieszenie hydrauliczne. okej. Tak samo wszystkie drgania tłumi. Zwróćmy na to, że przyczepa jest bardzo wysoka. A i to jest fakt. To wszystko mieści się w granicach dopuszczalnych Tak, tych gabarytów, gabarytów. tak, do poruszania się po drogach I to publicznych. wszystko nam no, przy takiej wysokości no nie buja nam to A, prawo to i jest, lewo. słuchajcie, to jest bardzo słuszna właśnie uwaga. Poza tym, że jest amortyzacja, nie ma tych drgań, jest naprawdę bardziej zdecydowanie komfortowa praca, przemieszczanie się takim sprzętem, ale nade wszystko bezpieczna praca, ponieważ układ tutaj resorowo-hydrauliczny w zawieszeniu działa tak, że przede wszystkim ta hydraulika stabilizuje nam Tak. całą maszynę, która notabene naprawdę jest wysoka i ten środek ciężkości jest dość wysoko mimo Tak. wszystko umiejscowiony. A jak ściągamy, zwozimy towar z odległych pól, no to co? No to wiadomo, że chcemy naładować maksymalnie na tą maszynę. To jest maksymalna masa do pełna, albo nawet i ponad pełne, jak ja to mówię. I wtedy naprawdę jest to mega istotne, aby tą maszyną było można się przemieszczać optymalnie bezpiecznie, a zarazem szybko i to właśnie zawieszenie resorowo-hydrauliczne na to nam pozwala. Na pewno też podbieracz jest sporo szerszy. Tak, jeśli o zbiór chodzi, to podbieracz mamy szerszy. Tu mamy 2,27, jak Tak. dobrze pamiętam. Szeroki podbieracz. Ciekawe, ile w tej Strokemance tam mogłeś mieć. Około 1,80 m. No to powiem tak, to teraz takie soczyste, duże, takie julne pokosy Tak. można ze spokojem... Od razu sobie zgrabiarce szerzej ustawiliśmy. A, okej.
Okej, widzisz, no, czyli to już maszynę jedną do drugiej w całej tej technologii zbioru sobie po prostu dopasowujecie, jest. aby ten proces tam optymalnie, że tak powiem, był wykonywany, nie? No, podbieracz, dwa kółka kopiujące, Mhm. skrętne, plus rolka Dociskowa, podwójna. dociskowa, a jeszcze rolka, jeśli chodzi o kopiowanie Mhm. terenu z tyłu, A, też centralnie, a i za dobrze też o tym podbieraczem, mówisz. żeby To jest po taka, ziemi nie... to jest taka opcjonalna rzecz, ale bardzo przydatna, zwłaszcza gdy mamy takie tereny gdzieś podmokłe bardziej, nie? Tak, Gdzie te kółka boczne, ogumione, które rewelacyjnie się spisują i też odciążenia dyszla tutaj mechaniczne, to się wszystko, dyszla, przepraszam, podbieracza, bardzo dobrze się to sprawuje, ale mimo wszystko gdzieś jeszcze te elementy dodatkowego kopiowania są wskazane, nie? Bo nie zawsze jest tak, że te użytki zielone łąki są w idealnym stanie, że są jak na stole, gdzieś są no nierówności. niestety nie. I to, co wspominaliśmy też nade wszystko, no w zależności od warunków pogodowych, nie? Jak jest mokro, grząsko, no to zawsze będzie ten sprzęt nam tam gdzieś troszeczkę przysiadał, nie? Sterowanie, wiadomo, na układzie już hydrauliki LS, żeby tu nie nadwyrężać ciągnika, chodzi, to pracuje delikatnie, sprawnie, ale przede wszystkim, Kamil, to co wspominałeś w kuluarach, obsługa przez system ISOBAS. Tak jest. Wygodne to jest czy nie, tak Bardzo szczerze? wygodne. No, bo Nie- tam raczej nie było w Nie, w tamtej poprzednicy, nie. nie? Wiadomo, inna technologia, lata. inne czasy. Powiedz kilka słów o tym sterowaniu ISOBAS, bo tam też i automatyka jest, nie? Przedniej ściany, całego załadunku No jak to wszystko poustawiamy, to praktycznie maszyna za nas po pracuje. części trochę myśli, no bo LS, czyli maszyna pobiera olej z ciągnika wtedy, kiedy potrzebuje, kiedy chce. Plus czujniki, czyli automatyka załadunku, czyli sam nam poruszy łańcuch, sam pobierze olej, Taśma. Mhm. nic z tym nie robimy. Odpowiednio nam dobije, czyli Tak. tak optymalnie tą przestrzeń tych Wypełni. 47 metrów wypełni. Wypełni tak, żeby no, górą nam nie pogubić tego, a maksymalnie zapełnić całą skrzynię. No i to jest to, Kamil, nie? To jest to, czyli No jeszcze przy tym izobasie, no to albo możemy sterować, od maszyny mamy też sterownik, albo w fabrycznym ciągniku wyświetlaczu, jak kto woli. ty korzystasz z zasady na ciągnikowym chyba, tak? Znaczy, jak dzień. Aha, Raz okej, na tym, okej. jak pasuje. Jak nie? pasuje, Jest to wygodne okej. i działa Czyli i na tym, i na tym. nie? I tu działa, i tu pasuje ci to rozwiązanie. Tak. I takie, i takie. Mało tego, przyczepa nawet sobie czyta dane z ciągnika, na przykład gdy wrzucimy wsteczny, Mhm. automatycznie blokuje się ośka i To jest pod- też słuszna uwaga. i podnosi się podbieracz do góry, także Też, czyli tych funkcji, które trzeba aktywować ręcznie, jest zdecydowanie wtedy mniej, czyli Tak. praca z systemem ISOBAS tak naprawdę jest bardzo taka przyjazna. Nie? tak. Nie. Trzeba, wiadomo, się początkowo zapoznać troszeczkę wgryźć, ale ja pamiętam, zresztą mieliście okazję widzieć podczas pokazu tutaj tą maszyną, zresztą po którym zapadła decyzja, że jest taka przepaść jakości zbioru, czystości zbioru, szybkości zbioru, możliwości przemieszczania się, wypadła decyzja zakupu, to ja pamiętam ten dzień, to sam się zastanawiałem, ile czasu Ci to zajmie, jeśli chodzi tu o kwestię tego przyuczenia się, zapoznania z tym systemem ISOBAS. Ty po jednej, tak naprawdę dwóch przyczepach już śmigałeś samodzielnie, więc to we krwi jest. Ale z zasady ten soft jest dość przyjazny. Tak, jest to intuicyjnie po tym menu się przekierowuje, także Na koniec rzucamy okiem. Wspaniale, powiem Ci, zachowana tutaj jest ta łąka, ten użytek zielony, dokładnie wykoszone przez kosiary. Widać, że SIP Silver K340 no, robi robotę. Przecząsarka też, tam mówiłeś, kupiliście sobie coś takiego z drugiej ręki, tak na międzyczasie. Tak, na międzyczasie. Na międzyczasie. Tu oczywiście pamiętaj, że trzeba to w duet spiąć z SIP-em, jeśli chodzi o przetrząsacz. Natomiast grabiarkę już macie SIP-a dużą. Jest grabiarka. I to widać, ja tu tak patrzę, tu nie ma nigdzie śladu, że jest wyczesany ten grunt pod tym zielonym ścierniskiem, więc jest to zrobione optymalnie, tak, ażeby
zgrabić, zgarnąć Tak. wszystko, nie zgubić, ale zarazem, aby też nie zapylić, Nie zabrać ziemi, tak. nie zebrać ziemi, nie zanieczyścić tej masy zielonej. Nie? Czyste, piękne, soczyste pokosy, lucerny. Czas leci, bo obrządek zrobiony już, tak? Więc teraz czas na jedziemy tą... w pole. Jedziemy w pole, słuchaj, wykorzystuj te konie, wykorzystuj te metry sześcienne i zbieraj jak najwięcej tej masy zielonej, aby wyprodukować dobry materiał, tak? Dobry pokarm, aby też ta mleczność i zdrowostan zwierząt był na najwyższym poziomie. Tak jest. Kamilu, dziękuję Ci, lecimy do bardzo. roboty, trzymajcie się. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.